Take me away from you. Don't take me away. Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. W weekend myślałam, że nagram dla Was coś więcej, ale mi się nie udało. Spędziliśmy miło czas. Pojechaliśmy do fryzjera. W końcu ścięłam włosy. Później jeszcze Wam powiem co i jak, ale możecie słyszeć po moim głosie, że jestem w miarę zadowolona. Eliasz także był u fryzjera. Poszliśmy też na spacer, był w ogóle koncert, basking i śpiewali różni artyści. Był to swojego rodzaju konkurs. Jak wróciliśmy do domu, to czekały na nas paczki, ale powiem Wam później, co w nich się znajduje. Na drugi dzień pokaz mojej stylizacji oraz ściętych włosów. Dzisiaj mamy moją marynarkę wełnianą ubraną plus spodnie, które możecie już kojarzyć. Kiedyś myślałam, żeby je ściąć, ale cieszę się, że zostawiłam je takie długie. Bluzka biała, która już niedługo nie będzie miała, ale tak jak mówiłam, poczekajcie na resztę vloga. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu. Znowu się z Wami przywitałam, ale pomyślałam, że jak tak twarzą w twarz się przywitam, będzie lepiej. Słuchajcie, jak Wam się podoba moja fryzura, mam spineczki. Czemu są spineczki? Dlatego, żeby ich po prostu nie zakładać za uszy, a czasami nie lubię, jak gotuję, czy coś robię w domu, jak mi wchodzą po prostu w te włosy na twarz. Bo to przeszkadza, ja zaczynam dotykać, wtedy robią się tłustsze. To jest to, że jak ma się krótkie włosy, to właśnie tak jest. Jest w ogóle taka zależność, że człowiek od razu ma lepszy humor, kiedy ma porządnie ścięte włosy. A ja właśnie w taki sposób mam ścięte te włosy. Cieszę się, bo się ładnie układają, są równe, tak jak chciałam, żeby były podpięte. Dzisiejszy temat tego vloga, bo to daily vlog, no może nie daily vlog, ale może vlog z 2 dni, to pewnie Was zaciekawił właśnie, bo ja zostaję na 2 dni sama bez mojego męża. Mój mąż wyjechał do Sejong i w tym temacie właśnie porozmawiamy, jak to jest, kiedy rodziny są rodzinami weekendowymi tutaj w Korei, to jest temat bardzo taki obszerny, więc pomyślałam, że ten vlog będzie właśnie temu tematowi poświęcony. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc później sobie pogadamy. Zostawiam Was z taką lekką niewiedzą, ale dzięki temu może zainteresuje bardziej Was całość vloga, a nie tylko początek. Dobra, nie będę tutaj gadała, bo po prostu jestem głodna i chciałabym sobie zjeść śniadanie. To dlatego. Plus ja mam strasznie dużo do posprzątania w mieszkaniu. Weekend był intensywny, dlatego też bałagan też jest intensywny. W ogóle, słuchajcie, mam pomysł i w końcu zdecydowałam się go zrealizować. Za chwilę Wam pokażę, o co chodzi. Na Kupank ostatnio zrobiłam sporo zakupów razem z moim mężem także. To jest spowodowane tym, że jak już słyszeliście, rozwalił nam się materac na kempingu, więc kupiliśmy nowy materac, który jest duży, ogromny, bo ma 40 chyba, z tego co mój mąż przeliczył, 41 cm grubości, jest duży, samopompujący się. Kupiliśmy taki, który musimy naładować, dlatego że to jeszcze nie mówiłam Wam, ale jedziemy na kemping na wyspę. Będziemy płynąć statkiem, tam się rozłożymy i tam niestety obok namiotów nie ma prądu, dlatego musimy sobie poradzić bez prądu i dlatego też zdecydowaliśmy się na ten materac samopompujący, który się ładuje wcześniej i potem on po prostu tą baterię pompuje nasz materac. Super jest, ekstraśny, więc się już nie mogę doczekać, kiedy go wykorzystamy przez noc, ale kolejny zakup na Kupanku to słuchajcie, jest farba, biała farba do mebli. Zakupiłam taką farbę, żeby pomalować, spróbować na początek. Kuchnia się ryzykuje. To jest duża przestrzeń, która jest bardzo widoczna, więc tutaj się obawiam, że coś zepsuje, ale nie boję się tego zrobić w sypialni. Pokażę Wam gdzie, ale poczekajcie. Dobra, może pokażę Wam zestaw. Kupiłam białą farbę, właśnie tutaj jest do drzwi, ale też jest pokazane, że można użyć normalnie do mebli. Mamy też zestaw do malowania.
będę testowała. Mamy wałek, mamy tą miskę taką tutaj i mamy też pędzelek. A co pomaluję? Mam w planie odświeżyć moją sypialnię, moją i mojego męża sypialnię i mam w planie, słuchajcie, pomalować tutaj te drzwi od garderoby na biało oraz pomalować moją toaletkę, dlatego że mam w planie później, tutaj jest taki blat, nałożyć na ten blat, nie chcę go ściągać, ale nałożyć na ten blat, kupić w Ikei, bo widziałam ostatnio w Ikei drewniane takie blaty. Normalnie używane są do kuchni, a ja właśnie chcę go kupić i nałożyć drewniany blat na moją toaletkę, żeby to tak odświeżyć. Żeby zrobić jaśniej. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że super pomysł. Dobra, rozgadałam się znowu. Będziemy się widzieć później, już po śniadaniu. I może trochę tu ogarnę. Nie będę już was z tym męczyła, jak sprzątam again. I do usłyszenia za momencik. Opakowanie od naszego kimchi. Tutaj nowa porcja takiego kupnego. Ja w domu nie robię kimchi, ale spójrzcie, jakie są opakowania do kimchi. To są takie specjalne opakowania, które właśnie mają być ciemne, żeby właśnie ten plastik nie zabarwił się od kimchi. Czekam jeszcze trochę i kimchi będzie idealne do tego, żeby zrobić kimchi'kę. Za to mam cut kimchi, czyli z takiej innej, nie wiem, kapusty. Taka dziwna jest. Ja tego nigdy nie jadłam, ale to mój mąż dla siebie kupił. Przerzucę to też do jakiegoś opakowania lepszego niż w takim. One już spakowane, ja zapakowałam je, słuchajcie, we szklane, bo już takich dużych nie mam, ale i tak nie są mnie potrzebne i będą w takim mniejszym, dzięki czemu nie zajmą tyle miejsca. O, muszę zamknąć, więc przy okazji odgracania mieszkania zrobię kawę i muszę wam się przyznać, patrzcie, co się stało. Zbiło mi się opakowanie do kawy. Byłam bardzo, bardzo zła dzisiaj. A najlepsze to jest to, że nic nie zrobiłam. Po pękło. Pękło w pewnym momencie i niestety nie da się tego naprawić. Oczywiście wolałabym tego nie naprawiać. I zamówiłam nowe. No szkoda, jestem troszkę zła na to, dlatego że nie kosztowało groszy, a myślałam, że na długo mi wytrzyma, a niestety się rozwaliło. Zrobię sobie kawę na zimno, ogólnie ostatnio piję tylko jedną kawę dziennie, ale też jestem troszkę zmęczona wieczorem, już o tej 20, 19 jestem rozdrażniona, niezadowolona, więc pomyślałam, że lepiej będzie, jeżeli sobie zrobię kawę. No i wracając do tematu, może zacznijmy od tego, jak duża jest ta skala i kto decyduje się na wyprowadzenie. Dobrze, to może zacznę od tego, kto najczęściej wyprowadza się. Jest to najczęściej oczywiście tata, który podążając za pracą decyduje się o zamieszkaniu w innym mieście. Są to najczęściej rodziny, które już mają dzieci. Mniej decydują się na pary albo młode małżeństwa na to, żeby tata
albo mąż zamieszkał w innym mieście. Czy jest to duża skala? Moim zdaniem jest to dużo większa skala niż możecie sobie wyobrażać, albo dużo większa niż w Polsce. Wiem, że w Polsce w pewnym czasie, z tego co pamiętam, lata 2010, coś około tego, już tak czas szybko płynie, że ciężko mi określić, ale wtedy był boom, kiedy jeden z rodziców wyprowadzał się za granicę z powodu pracy. Wtedy często było można spotkać dzieci, które wychowują się tylko i wyłącznie z mamą, a czasami były sytuacje, że wychowywały się tylko i wyłącznie z babcią, bo dwójka rodziców wyjechała za granicę. To tutaj nadal taki system działa, tylko zamiast wyprowadzić się za granicę, dzieci decydują się raczej rodzice decydują się o to, żeby wyprowadzić się do innego miasta. I czasami jest to tak daleko z pracy, że nie opłaca się po prostu codziennie wracać do domu, a po prostu wynająć mniejsze mieszkanie, takiego gosiłona, one rooma właśnie w miejscu pracy. Dlatego ojcowie często właśnie zjeżdżają na weekend i wtedy mają okazję zamieszkać, wtedy spędzić czas z rodziną. Może być to troszkę takie smutne, ale myślę, że Koreańczycy już są do tego przyzwyczajeni i system pracy niestety wymusza też w tym, że te rodziny po pracy często też nie mają na to czasu, bo jak wracają o tej 18, 19, 21, to jest im po prostu już ciężko, żeby spędzić czas z rodziną i dlatego też kładą się spać, rano wstają i znowu jadą do pracy, więc często jest tak, że jednak decydują się zamieszkać w mieście, gdzie mają pracę, a po prostu być weekendowym rodzicem. Znowu się rozgadałam, zrobię kawę, później będę przygotowywała obiad. Dzisiaj zrobimy sobie troszkę ryby oraz zrobię wrapy. Nie wiem, czy Wy też macie tyle śmieci w swoich torebkach i w tym podobnego. Ja za każdym razem wyciągam mnóstwo śmieci z torebki. Odzywam się do Was, bo chciałabym Wam pokazać, co biorę ogólnie na plac zabaw razem, kiedy idę z Eliaszem. I mam oczywiście mój portfel, tutaj dokumenty, nawet karty i dokument z Polski. Biorę także notatnik razem ze słówkami z koreańskiego, bo mam zamiar się pouczyć. Eliasz się bawi, a ja w tym czasie mogę się pouczyć. Mam książkę. Później Wam o niej opowiem dla osób zainteresowanych językiem koreańskim, bo naprawdę fajne są do nauki. O, właśnie widzę, że chyba się nie mieszczę, ale zostawię w taki sposób. Biorę przekąski dla Eliasza. Ostatnio grupa, którą oprowadzałam po Korei, po Busanie, serdecznie Was pozdrawiam. Otrzymałam lubi się, dlatego też pakuję tutaj dla Eliasza do zjedzenia. Mam też takie ciasteczka, które mój mąż ostatnio kupił. Moja pomadeczka, ona jest przywieszką, więc za chwilę sobie przywieszę. I szczotka. Trzeba czesać włosy, dlatego że w Busan mocno wieje. Dla Eliasza też wezmę soczek, żeby miał do picia. A ogólnie jeżeli chodzi o procent, ile Koreańczyków mieszka osobno, to znalazłam dane z 2012 roku, czyli dawno temu. Pewnie ta liczba się zwiększyła. To niestety 14% takich rodzin, małżeństw mieszka osobno. Mąż najczęściej w pracy, albo też często bywa tak, że mąż zostaje w Korei, pracuje, a mama razem z dzieckiem wyjeżdżają za granicę dla lepszej szkoły, dla lepszego startu dla dzieci, więc widzicie, nawet za granicę jednak wyjeżdżają. Tyle doczytałam. I z tego, co się okazuje, czyli to, co dramy kiedyś pokazywały, czyli mama wyjechała za granicę razem z dzieckiem i potem ten główny bohater wraca do Korei i wiecie, poznaje swoją miłość, to jest prawda.
Nie wiem, jaki to jest procent właśnie tej grupy od 14% żyjących ogólnie w taki sposób w Korei, ale jak widzicie, ja byłam zszokowana, że to może być aż taki duża ilość takich małżeństw. Dla mnie to jest dziwne, ale o moich myśleniach i jak to będzie może u nas w przyszłości dam Wam znać. Mój kurczak się zrobił, bo ja zrobiłam sobie danie. Zrobiłam tego rollsa. Niestety te koreańskie wrapy się rozwalają i patrzcie, jak to wygląda. No niestety mam taką dziurę, nawet nie mam czasu troszkę na podgrzewanie. Przebrałam t-shirta, bo to jest mój drugi rolls i się cała wybrudziłam, bo sos wyciekł, ale jest naprawdę dobry. Zrobiłam z kurczakiem, z marchewką, z sałatą, więc liczę, że jest trochę taki dietetyczny, ale myślałam, że wytrzymam, ale zrobiłam się tak głodna, że stwierdziłam, że zrobię. Później będzie jeszcze ryba z Eliaszem, więc liczę, że uda się dzisiaj dobre posiłki zrobić. Dobra, ja wcinam i będę leciała po Eliasza. Rano budynek i go już nie ma. O, ale szybko. I tak jak wcześniej Wam wspominałam, że Koreańczycy wyprowadzają się za granicę za lepszą edukacją, to także kolejnym powodem, czemu Koreańczycy mieszkają w innych miastach niż na przykład tata, który ma pracę, to oczywiście szkoła. Szkoły w gimnazjum oraz liceum obowiązuje regionalizacja, czyli uczęszczamy do najbliższej szkoły w Twoim miejscu zamieszkania. Dlatego często też te mieszkania dużo droższe są przy tych najlepszych szkołach. I to także napędza to, że ceny tak mocno rosną w górę, jeżeli chodzi o mieszkania w Korei. Wiśni w Korei także kwitną te kwiatki. Ogólnie te kwiatki są mojego męża ulubionymi, jeżeli chodzi o kwitnienie i ten czas. Bo naprawdę te drzewa, ich jest bardzo dużo, bardzo ładnie wyglądają, jak takie chmureczki zawieszone. Jak Wam wspomniałam, w Korei niedługo jest Dzień Buddy, dlatego są rozwieszone także tu lampiony, bo tam jest mała świątynia buddyjska. No i niestety te pieski. To jest ten koreański. Ładny psiaczek. Ale jest uwięziony. No. Autko też skacze? Ogólnie mój mąż zawsze usypia Eliasza, ale jako, że go nie ma, to trzeba zmienić rutynę i ja położę dzisiaj. Muszę najpierw przygotować mu piżamki. Taką jeszcze na długi rękaw, jeszcze nie jest tak ciepło, to już zawsze zakładamy mu skarpetki, bo jak biegnie do naszego pokoju, żeby był cichutko. Mam skarpetki przygotowane dla niego i wtedy od razu już z tych świeżych rzeczy, które mam wyprane, przygotuję spodnie na jutro oraz mamy bluzeczkę na jutro. Bluzę już mam pochowane tam, więc wezmę i to też tu poukładam wszystko. Bluzki
piżamki. Potrzebuję mojej kuwetki, bo będę sprzątała w akwarium dzisiaj. Kupiłam ostatnio takie specjalne mierniki do sprawdzania moczu w akwarium, dlatego że ten miernik oznacza, czy ryby mają dobrze, czy źle. Staram się teraz czyścić akwarium raz na 2 tygodnie, dlatego muszę sprawdzać, czy na pewno mają tam przyjemnie. Tym bardziej, że troszkę się tych ryb narobiło. Niestety rozmnażały się bardzo licznie i to akwarium, zastanawiam się, czy nie jest trochę przepełnione. Idę za nich. Ten test, o którym Wam wspominałam, to wygląda w taki sposób. Tutaj mam wszystkie informacje, to jest 6 w jednym i wtedy przykładamy taki paseczek, który jest namoczony wodą z akwarium i on wskazuje, jakie jest natężenie. W danym miesiącu jest film z Willemem Dafoe, żeby tego filmu tutaj nie było. Po prostu. W odległej wiosce na wyspie Karpatia mieszka młoda, skryta dziewczyna o imieniu Julii. Już jest koniec dnia i ja po wieczornej pielęgnacji razem z prysznicem czuję się świeżo, bo jeszcze pojeździłam na rowerze. Ostatnio staram się wieczorami jeździć na rowerze. Na zakończenie też chciałam Wam powiedzieć, że w taki sposób, czyli rodziny, które żyją osobno, w taki sposób właśnie żyje także rodzina mojego męża, dlatego że siostra mieszka gdzieś indziej razem z dziećmi, a mąż pracuje i mieszka w ciągu tygodnia w innym mieście, więc widzicie, jednak się tak da żyć. Oni już myślę, że bardzo, no może niedługo, od 2 lat, z tego co kojarzę, w taki sposób właśnie żyją i w miarę to wszystko się udaje dograć wszystko. Co prawda, z tego co słyszę, mama dzieci, czyli siostra mojego męża, jest troszkę przemęczona, co się nie da nie zauważyć oraz nie widzieć, bo jednak przy 2 dzieci jest dużo roboty, ale dają radę i trzeba przyznać, że ta organizacja musi naprawdę być na wysokim poziomie. Na szczęście są przedszkola, są żłobki. Teraz kuzyn Eliasza chodzi do szkoły, więc naprawdę bardzo to pomaga. Jeżeli chodzi o nas, to jak wiecie, mój mąż co pewien czas musi zmienić robotę, czyli przenieść się, bo jego robota tego od niego wymaga, więc troszkę to widmo takiego mieszkania po koreańsku, czyli małżeństwa osobno, trochę nas może dotyczyć już niedługo. Raczej my będziemy się starać, żeby właśnie w taki sposób nie mieszkać. Zobaczymy, co nam życie przyniesie. Ja liczę na to, że albo mój mąż zmieni pracę, albo razem się gdzieś przeniesiemy. Co prawda mamy tutaj mieszkanie, Eliasz już zaczyna mieć swoją szkołę, swoich przyjaciół, więc mu tym bardziej będzie zaczynać coraz ciężej się rozstawać z tym otoczeniem, więc to są pewne stresy. Dlatego ja się, jak widzicie widzimy też, że się tak da żyć osobno, ale ja nie wiem, czy ja na przykład dałabym radę w taki sposób żyć. Zobaczymy, co nasza przyszłość przyniesie. Nadal obserwuję, jak to wszystko wygląda. Jeżeli macie w tym temacie jeszcze więcej jakichś pytań, zagadnień, może interesuje Was bardziej ten temat, to dawajcie znać w komentarzach. Ja postaram się w najbliższym vlogu Wam na to odpowiedzieć. Czekam na Wasze komentarze. I będziemy się po prostu widzieć w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał i jeżeli tak, to zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia już niedługo.